Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i ponownie w filmiku z otwarcia Pixelboxa. Jak może już wiecie, od jakiegoś czasu dostaję takie bardzo fajne i duże paczuchy z Pixelboxa, które otwieram na kamerze ku Waszej i mojej osobistej uciesze. Ale przyznam się szczerze, że troszkę mi się już znudził taki format, czyli po prostu otwieramy paczki, patrzymy co jest w środku, dzielimy się wrażeniami i uznałam, że troszkę go rozkręcę, więc w tym odcinku dzisiejszym dokładam do niego cosplayowy tag. Zauważyłam, że jakiś czas temu po sieci, a zwłaszcza po YouTubie, krążył taki fajny tag, który składał się z 10 różnych pytań na temat cosplayu, tego jak się zaczęło cosplayować i uznałam, że to jest fajna sprawa i stwierdziłam, że właśnie dzisiaj na te pytania odpowiem, a pomiędzy pytaniami będę otwierać właśnie nowego Pixelboxa z miesiąca grudnia. A sam Pixelbox to taka miesięczna subskrypcja, którą możecie zamówić sobie sami właśnie na stronie Pixelboxa. Wszystkie linki dam na dole w opisie, łącznie z kodem zniżkowym, także zaglądajcie, patrzcie co jest tam na stronie. I taki właśnie Pixelboxik ma bardzo różne fajne itemki w środku, które zmieniają się co miesiąc względem tego, jaki jest temat danej paczki. Ja sama jestem ukontentowana faktem, że paczka, którą dzisiaj otwieram, jest z miesiąca fantazy, więc ja się jaram, kocham fantastykę strasznie i nawet założyłam sweterek specjalnie z Harry'ego Pottera, słuchajcie, pasujący do tematyki. Hufflepuff, najlepszy dom, polecamy się ziemniaczki Hufflepuffu. Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze domy, jeżeli już macie test z Pottermora za sobą, to tym bardziej dajcie znać, ale nie martwcie się, Hufflepuff kocha wszystkich, ziemniaczki się z każdym dogadają, więc damy radę. Wydaje mi się, że warto, żebyśmy zaczęli od tagu, żeby się troszkę rozkręcić w tym filmiku. Wszystkie pytania mam zapisane tutaj w moim notatniku, gdzie mam notatki na temat filmików, które kręcę. I słuchajcie, pierwsze pytanie brzmi: co skłoniło mnie do zaczęcia zabawy w cosplay? To pytanie pada prawie na każdym cosplayowym wywiadzie, więc postaram się na nie dość szybko odpowiedzieć. I ta odpowiedź brzmi: nie do końca pamiętam. Raczej chodziło o to, że dużo moich znajomych, kontentowych znajomych również bawiło się w cosplay, zaczęło się właśnie tym interesować i też chciałam być po prostu częścią grupy. Ale taki może moment, który sprawił, że zaczęłam robić stroje bardziej poważnie i bardziej się przykładać, był wtedy, kiedy zobaczyłam na scenie teraz jakby moje koleżanki po fachu, czy moje prywatne koleżanki, a wtedy właśnie tych super cosplayerów na scenach konwentowych, cosplayowych, gdzie byli w przepięknych strojach, takich wiecie, naprawdę dopracowanych, ciekawych strojach i uznałam, że jak oni mogą, to czemu ja nie mogę? I zaczęłam się troszkę bardziej przykładać, zaczęłam cisnąć i tak cisnę do dzisiaj. Po drugie, ile masz kostiumów? To jest trochę podchwytliwe pytanie dla mnie, bo nie wiem, czy chodzi o to, ile kostiumów wykonałam overall, czy ile strojów mam w tym momencie dostępnych w moim domu na przykład, ile strojów mogę zakładać, więc odpowiem na oba te zagadnienia. Strojów wykonałam według mojego komputera, ponieważ mam taki bardzo fajny folder na dysku, gdzie mam wszystkie stroje opisane w folderkach ze zdjęciami, z progresami, tam wszystko, że mam ponad 106 kostiumów. Jak to się stało? Nie wiem. Więc mam te 106 strojów, które właśnie tam wykonywałam, zapisywałam, robiłam im zdjęcia, więc one już wszystkie są wykonane. A kostiumów, które mam w swoim domu, ciężko mi stwierdzić. Mam dość sporo pudeł, ale dużo tych strojów jest troszkę takich, wiecie, rozdrapanych, tam gdzieś tam coś tam. Około 30 bym powiedziała. Takich swoich kostiumów, które wiem, że zakładam na różne konwenty, do pracy i wiem, że się raczej nie chcę pozbyć, albo tam jeszcze czekają na zdjęcia. Więc takich kostiumów bym powiedziała około 30 w piwnicy, u mnie w pokoju, po szafach. Whatever. Także to i tak jest chyba dość spory wynik. No taka jestem, dużo robię. Okej, ale czas na paczkę, więc otwieramy Pixelboxa z tego miesiąca. Nie pokażę Wam tutaj tej paczki, bo jest tam mój adres, więc pozwólcie, że uwierzcie mi na słowo, że jest cała otwarta. I taka paczucha Pixelboxowa z miesiąca grudniowego fantazy. O nie, ja zobaczyłam na samym początku, na samym wierzchu coś fajnego. No to nie ma co boleć. Nie ma co czekać. Słuchajcie, pierwszym przedmiotem z paczki Pixelboxowej z grudnia będzie ten oto szalik. O nie, z Zeldy! Omega, otwieram od razu, nie czekam, otwieram! Super, o nie, to jest szalik z Zeldą, z jakby kolorami Linka, z paskami, które Link nosi, słuchajcie, na swojej tunice, z napisem Zelda. Ale się cieszę! Nie macie pojęcia. Jestem ogromną fanką serii Uniwersum Legend of Zelda, więc to jest chyba najlepszy item. Kurde, nie wiem jak ściągnąć ten szalik. Najlepszy item, jaki dostałam w Pixelboxie.
Dziękuję. Szaliczek jest wykonany z 2 warstw materiału, więc czuję, że jest taki naprawdę ciepły, wiecie, mięsisty, więc fajnie będzie grzał. Te złote elementy na samym dole są wykonane z takiej fajnej nitki, jakby z takim złotem, więc jest taka fajnie pozłacana, taka błyszcząca. Dla mnie super. Jest metka, wszystko jest oryginalne, więc też bardzo fajnie. No jest cieplutki i mięciutki i fajny. O kurde, Jezu, jak się cieszę, nawet nie macie pojęcia, naprawdę. Zelda jest tak fajną serią. Jeżeli ktoś z tego jeszcze nie grał, nie wiem, nie interesuje się jakby grami komputerowymi, ale jakby chciał poznać fajną historię, fajne uniwersum, tam jest dużo mitologii i w ogóle fajnych postaci, naprawdę polecam wam Zeldę. To jest super, super sprawa. W międzyczasie, kiedy jestem zajęta kochaniem mojego szalnika, to odpowiem wam na kolejne pytanie. Pytanie trzecie, które brzmi: ile lat cosplayujesz? No i w tamtym roku wybiła mi dekada, słuchajcie. Już 10 lat, w tym roku będzie 11. Robię kostiumy. Niczego nie żałuję. Było super, było naprawdę ekstra. I cieszę się, że podjęłam tę decyzję, że zaczęłam się w to bawić. To jest duża część mojego życia, w tym momencie też część mojej jakby kariery. No i bardzo się cieszę. Naprawdę nie żałuję niczego. Jeżeli ktoś myśli nad tym, czy by zająć się cosplayem, nie wiem, pobawić się w cosplay, chociaż przez rok, chociaż przez jakąś chwilkę, polecam, naprawdę bardzo warto. Następne pytanie numer 4 brzmi: jakie kolejne 5 strojów planujesz? Ściągnę to, bo trochę mi gorąco. 5 strojów mówicie. Jestem takim typem cosplayera, który nie lubi sobie robić konkretnych planów, to znaczy bardzo często moje plany się zmieniają, nawet jeżeli ja mam jakiś pomysł, który na przykład brzmi: chciałam zrobić taki kostium i na przykład na taki event, to jest ogromna szansa, że coś mi wskoczy, nie wiem, jakieś zlecenie, praca, jakiś wyjazd, coś, co sprawi, że po prostu nie będę w stanie tego kostiumu faktycznie wykonać, więc raczej się nie staram planować strojów z wyprzedzeniem, a przynajmniej tak dużym jak 5 kostiumów do przodu. Robię to raczej na bieżąco, po prostu mam jakieś pomysły, które są w mojej głowie i jeżeli widzę, że jest jakiś dogodny czas, nie wiem, nie mam żadnych zleceń właśnie, ani wyjazdów, konwentów i wiem, że mogę ten kostium skończyć, to wtedy po prostu go sobie planuję i wybieram. Tak więc mogę wam tylko ogłosić, myślę, że to jest dobry czas, ponieważ moi patroni już wiedzą od ponad miesiąca o tym, że robię ten kostium. Najbliższym moim strojem będzie Cassia z Heroes of the Storm, przepraszam, Heroes of the Storm i to będzie kostium, który wykonam na IM Katowice. Więc jeżeli ktoś jest ciekawy tego, jak wyglądają moje zbroje i nie wiem, tęskni za moimi zbrojami, to you're in luck. Zbroje wracają i myślę, że już tak właśnie na koniec stycznia, na początek lutego, właśnie na IM na pewno ten kostium będzie skończony. Dobra, to lecimy dalej z Pixelboxem i wydaje mi się, że czas na koszulkę. I koszulka jest trochę poskładana, więc nie wiem, co na niej jest. O mój Boże! O mój Boże! To jest chyba najlepszy design koszulki pixelboxowej, jaki widziałam. Szkoda, że nie otworzyłam tej paczki wcześniej i miałabym po prostu na Wigilię. Jest piękna! Słuchajcie, no koszulka Sylvanas, która spala choinkę, to jest crème de la crème. To jest smaczek, który by... Nie wiem, czy by dużo osób z mojej rodziny by zrozumiało, o co chodzi z moją koszulką, a ja bym była szczęśliwa, że mogę ją nosić. Jest absolutnie przezabawna, jest super, naprawdę. Myślę, że mamy już zaplanowany outfit na kolejną Wigilię. Jak zwykle jakość druku jest bardzo fajna. Ogólnie te koszulki raczej się nie spierają, już parę z nich nosiłam, prałam, używałam i ten druk zostaje na miejscu, nie zmywa się, więc szczególnie je polecam wam, jeżeli lubicie właśnie fajne koszulki, także spokojnie ta z Pixelboxa spełnia wasze oczekiwania. Nacieszę się nią później, a teraz wracamy do pytań. I pytanie numer 5 brzmi: co mnie wkurza w cosplayu? I to pytanie również mogę rozumieć dwojako, bo faktycznie cosplay to jest jakby zjawisko, ludzie, środowisko, jak i również, wiecie, samo robienie kostiumów, więc odpowiem tak na 2 rzeczy. Jeżeli chodzi o robienie kostiumów, strasznie wkurza mnie, jak problematyczne jest robienie strojów w domu. Jeżeli chodzi właśnie o małe powierzchnie, o znalezienie sobie miejsca do pracy, no przyznam, że ja mam cały jeden pokój, który jest poświęcony jakby mojej pracowni. To jest strasznie męczące, bo chciałabym mieć na przykład taki, wiecie, pokój salon, gdzie mogę sobie usiąść ze znajomymi i jest tam ładnie i ślicznie i tam figurki leżą i wszystko jest ładne. Ale nie mam miejsca, bo muszę gdzieś robić cosplay i są wszędzie te ścinki i te pianki i podłoga jest urąbana i to jest takie strasznie, wiecie, takie męczące. Mam taki dylemat, nie? Czy mieć ładny pokój, ale nie robić kostiumów, czy właśnie być all in, mieć swój warsztat, ale za to na przykład nie macie gdzie gości przyjąć. Trochę nieprzyjemna sytuacja. Słabo. A jeżeli chodzi o środowisko, to chyba najbardziej mnie wkurza taka głupia rywalizacja. No bo wiecie, cosplay jest dość takim
takim zjawiskiem, które wzbudza dużo emocji i duże poczucie rywalizacji, bo każdy ktoś, kto to robi, jeżeli coś robicie, to robicie to najlepiej. I bardzo często się porównujemy do różnych innych ludzi, co jest strasznie niezdrowe i strasznie nam psuje atmosferę. Więc kiedy widzę, że są takie bardzo głupie dramy o jakiś, wiecie, nie wiem, ktoś zrobił ten sam kostium, w ogóle najgłupsza drama ever, no ale dobra. Więc ktoś zrobił te same kostiumy i się do siebie porównują, albo ktoś mówi, że ktoś jest lepszy, albo jego znajomi ich nakręcają. Ojejku, no strasznie tego nie lubię i zazwyczaj się bardzo staram trzymać z daleka od takich rzeczy. Więc jeżeli ktoś myśli, że robię stroje, które są dość takie niszowe, to może dlatego, że próbuję uniknąć sytuacji, w których właśnie się dubluję, tylko po to, żeby mieć święty spokój. Numer 6 brzmi, jakie są moje wymarzone konwenty? I na to pytanie mogę dość prosto odpowiedzieć, ponieważ no, mam to szczęście, że dużo podróżuję, wiele konwentów już zobaczyłam, odwiedziłam, które chciałam odwiedzić, więc dla mnie w tym momencie takim wymarzonym konwentem jest Katsukon. To jest konwent, który odbywa się co roku, w okolicach właśnie lutego, więc już niedługo. W Ameryce właśnie jest to taki konwent, który znajduje się w bardzo ładnym budynku, bo to jest hotel taki przeszklony, z zielenią, z pięknymi tam właśnie alejkami i tam jest naprawdę zlot wszystkich cosplayerów, którzy robią te stroje, wiecie, przez lata, przez nawet, no nie wiem, tam kolejny rok do Katsukonu i tam jest naprawdę bardzo dużo pięknych kostiumów, więc bym bardzo chciała to zobaczyć i może też być tego częścią, też tam cosplayować i może mi się uda. Myślę, że w Ameryce już byłam, więc jakby ta bariera taka w głowie, że wiecie, to jest konwent tam, kurde, w Ameryce, to jest wow, ale z drugiej strony myślę, że bym sobie poradziła, mogłam pojechać, tylko kwestia finansowa, zobaczymy, może mi się kiedyś uda. Czas na kolejną rzecz z paczki i przyznam, że chyba wyciągnę tą, która bardziej mnie w tym momencie interesuje, bo tak na mnie łupie. Ta paczka naprawdę jest wygrałem, słuchajcie. Czas na figurkę Dementora z Harry'ego Pottera. Widzę, że mój sweterek się dzisiaj przydał i pasuje w sam raz. Nie będę wam wkręcać, że Dementor to moja ukochana postać z Harry'ego Pottera, no bo tak nie jest i nie wiem, czy ktokolwiek mógłby coś takiego powiedzieć o Dementorach, więc ta figurka raczej nie zasiądzie na mojej półce, ale muszę jej to oddać, że jest bardzo fajnie wykonana. Jest cała taka właśnie poszarpana, ładnie pomalowana, widać tą zgniliznę na rękach, więc ona faktycznie jest taka, jak Dementor powinien być. Również podoba mi się fakt, że ona wisi na takim przezroczystym drążku na tej podstawce, więc jakby tak troszkę lewituje i to jest również bardzo fajny efekt na tej figurce. Mam chyba trochę pecha, bo z tej serii są o wiele ciekawsze postacie, tylko chyba ja trafiłam Dementora, bo na przykład, nie wiem, no jest Harry z Hedwigą, Newt Scamander, Dumbledore, Voldemort i nawet jakiś tam potworek właśnie z fantastycznych zwierząt, więc nawet bym tego potworka wolała niż tego Dementora. No dobra, no, Mystery Box, nie wybieramy, więc spoko. No ja mówię, nie jestem fanką Dementora, ale figurka jest warta tych pieniędzy i jeżeli ktoś jest właśnie fanem, nie wiem, strasznych postaci, podobają mu się takie właśnie postacie lekko creepy, to Dementor będzie fajnym uzupełnieniem waszej kolekcji. A wracając do naszego tagu, kolejne pytanie brzmi, na jakich konwentach byłaś? Ciężko zliczyć, słuchajcie, naprawdę ciężko zliczyć. Ja na te konwenty jeżdżę już od ponad 15 lat, więc tego musiało się naprawdę sporo nazbierać. Zwłaszcza, że mam teraz dużo konwentów jeszcze zagranicznych, więc dodatkowo kolejne imprezy. Mam w domu taki karton, w których mam wszystkie moje wejściówki, które, wiecie, tam pozbierałam czy mam, więc to może być jakiś punkt odniesienia. Może jakiś filmik w przyszłości, co wy na to? Gdzie wyciągam te identy i opowiadam jak właśnie o różnych konwentach, o tych najstarszych konwentach, o takich, nie wiem, najbardziej ciekawych. Może to będzie fajny content, a przy okazji policzymy, ile tego faktycznie jest. Numer 8 to pytanie o trendy czy jakiś styl moich strojów. Zawsze sądziłam, że takim stylem rozpoznawalnym dla mnie są skrzydła, zbroje, propsy i ciągle uważam, że zwłaszcza skrzydła to jest dla mnie taki element flagowy. Zawsze lubię go robić, zawsze chętnie wybieram stroje z jakimiś skrzydłami czy jakimiś elementami typu skrzydełka gdzieś tam w zbroi i to jest fajne, ale przez ostatni rok czuję, że bardzo mało tych zbroi zrobiłam, zwłaszcza więcej robiłam strojów wygodnych, jakichś właśnie do walizek i no te zbroje troszkę jakby ucierpiały, jakby mam ich trochę mniej teraz w moich planach, czy miałam w planach, ale mam nadzieję, że tego wrócę, zwłaszcza w tym roku bym chciała zrobić więcej zbrojek, więc mam nadzieję, że ten styl znowu powróci i będę znowu jakby z tego znana, że robię zbroje. Ostatnim przedmiotem w naszej paczce będzie ten oto piękny, wyborny, przydatny kufel z Gry o Tron z herbem Starków. Bardzo się cieszę, że trafiłam na Starków w moim tutaj kufelku. To jest mój drugi ulubiony dom, zaraz po Targaryenach. Przepraszam bardzo, smoki wygrywają wszystko. Bez dyskusji, więc i tak bardzo fajna opcja i przyznam, że jest bardzo fajnie wykonany, ponieważ to jest szklany kufelek z metalowym właśnie odlanym wzorem domu, w tym przypadku, w moim przypadku Starków. Kufel fajnie leży w dłoni, jest taki, wiecie, porządny, ciężki, szklany, bardzo mi się podoba, w sam raz na piwko.
Ale przyznam, że kiedy otworzyłam paczkę, to niestety ten emblemat nie jest metalowy, jakby się mogło wydawać, jest niestety z plastiku. No okej, no nie robi to jakby dla mnie większej różnicy, no bo przyznam, że dobrze wygląda, faktycznie jest to dobrze odlany plastik, więc jakby dobrze imituje ten metal. No ale spodziewałam się jednak metalu. No trudno. Kufel od spodu właśnie ma naklejkę HBO, więc jest on faktycznie licencjonowany, oryginalny, od twórców serialu, więc wszystko co dostajecie z Pixelboxa jest legitne. Dla mnie spoko. Nie wiem czy będę go używać, bo jestem raczej fanką wina niż piwa, ale jakby co, fajnie wygląda. Kończymy paczkę, ale i również kończymy pytania, ponieważ zostało mi ich już tylko 2. Więc 8 będzie brzmiało, z jakiego propsa lub kostiumu jesteś strasznie dumna. O nie, to jest takie chamskie pytanie, bo to jakby zapytać matkę, które dziecko lubi najbardziej. No nie da się. Ja mam parę kostiumów, których naprawdę bardzo kocham, lubię, włożyłam w nie masę pracy, więc mogę powiedzieć w sumie o kilku, a nie tylko o jednym. Na przykład będą to stroje z League of Legends, szczególnie te duże jak Kaylee czy Azir, tam było masę roboty, nie wiem czym sobie to robiłam. Albo na przykład strój Mercy z Overwatcha, gdzie naprawdę włożyłam masę nowych technik, zaangażowania, czasu. On był strasznie trudny, ale efekt był, wydaje mi się, fajny. Na końcu myślę, że mogę wspomnieć na przykład o Belonie, to jest kostium z gry Smite, pierwszy kostium z gry Smite, który wykonałam i on wprowadził mnie w to środowisko właśnie graczy tej gry, graczy Smite'a i ono jest tak cudowne, to jest chyba najlepsze środowisko, społeczeństwo, community growe, jakimkolwiek byłam. I wszystkim polecam, są bardzo ciepli, na pewno bardzo fajnie przyjmują cosplayerów, więc jeżeli macie jakiś pomysł na strój ze Smite'a, polecam, naprawdę warto spróbować. I ostatnie pytanie tagu brzmi, czy wolę kupować, czy robić moje stroje? I odpowiedź będzie brzmiała, to zależy, ponieważ niektóre kostiumy, które możemy znaleźć online, są na przykład o wiele tańsze i szybciej możemy je na przykład dostać, niż gdybyśmy chcieli zrobić je osobiście. Przykładowo, mamy jakieś grupki, gdzie stroje są dość takie same, na przykład nie wiem, są to mundurki szkolne i każdy chce wyglądać tak samo, to wydaje mi się, że łatwiej jest zamówić taki kostium, ponieważ on będzie o wiele taniej, będzie szybciej i będzie faktycznie identyczny na każdą osobę, tylko po prostu w innych rozmiarach. Natomiast, gdy mam zrobić kostium do pracy, albo ten kostium jest dość skomplikowany, niszowy i jest na przykład on zbroją, to w większości procentów bym wolała go wykonać samodzielnie, ponieważ zwłaszcza zbroje, czy jakieś stroje z dużą ilością detali z Chin są bardzo słabej jakości. Więc nie polecam, zwłaszcza właśnie takich strojów, które mają masę jakichś tam ornamentów, haftów czy czegoś. Raczej Chińczycy to spieprzą albo namalują zamiast to wyhaftować, więc nie do końca jest to dobry pomysł, a własnoręcznie możecie zrobić faktycznie dobrze i porządnie. Jak i również dużym faktorem jest kwestia czasu, ponieważ nie zawsze mamy ten czas, najważniejszy czas na zrobienie różnych kostiumów, chcemy mieć dużo projektów w ciągu roku, nie wyrabiamy, więc czasem warto jest odpuścić jakiś mniejszy kostium i go zamówić właśnie z internetu, a skupić na jakimś dużym, fajnym projekcie własnoręcznie. Koniec pytań i koniec paczki, ponieważ ostatnie rzeczy, jakie mamy w naszej paczusze z Pixelboxa, są to takie standardowe właśnie przypinki, jak zawsze w Pixelboxie, naklejka na święta, ale mamy również też taki miły akcent, jakim jest pocztówka świąteczna, czy kartka świąteczna, która po prostu jest mega, mega urocza. I są tam właśnie rzeczonka od Pixelboxa. Także naprawdę fajna sprawa, zawsze wiedzą jak umylić mi humor. Wielkie dzięki, że oglądaliście ten filmik. Mam taką szczerą nadzieję, że ten sposób na nowe otwieranie Pixelboxa Wam się podoba, także koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy taki format będzie ok, ponieważ nie chcę też robić ciągle tego samego, a wplatać ciągle jakieś nowe rzeczy. Osobiście jestem zachwycona tą paczką, szczególnie koszulka, no mistrz. I jeszcze na pewno szalik Zeldy. Jestem przeszczęśliwa, totalnie trafiły w moje gusta. Także dziękuję Mikołaju z Pixelboxa, zrobiłeś mi dzień. A jeżeli ktoś z Was chciałby takie paczki również sobie zamawiać, to i oczywiście wszystkie linki, jak mówiłam, na dole. I w przyszłym miesiącu tematyka będzie brutal, więc z tego co widziałam właśnie na preview, tam właśnie były jakieś rzeczy z The Walking Dead, więc jeżeli kogoś to interesuje, zombiaki, takie sprawy, to myślę, że coś fajnego tam znajdziecie. A ja widzę się z Wami już w przyszłym tygodniu, więc zachęcam Was serdecznie do subskrypcji, żebyście niczego nie pominęli, ewentualnie do innych moich filmików, a tutaj będzie mój Patronite. Serdeczne dzięki za dzisiaj, no i buźka! Pa!